Siemanko! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wypełnianiem wcześniej uformowanych elementów ze skóry. Chciałbym Wam pokazać, czego do tego używam, więc od razu przechodzimy do roboty. Tutaj jak dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten element, który jest wyformowany, nie był zbyt ciężki, ale żeby był na tyle twardy i mocny, żeby wytrzymywał właśnie różne zgięcia, żeby to się nie deformowało i żeby ten cały wytłoczony wzór nie zapadał mi się do środka. No i mam dla Was właśnie takie rozwiązanie. Tutaj mam dwie próbki. To one są już dość stare. Widać nawet po skórze, że ta skóra nie jest najświeższa. To już trochę poleżało. Myślę, że one mają już z 2 lata przynajmniej. No i jeśli chodzi o te próbki, no to możemy wykonać to wypełnienie na dwa sposoby. To po takim czasie jest dalej plastyczne. Podobnie to. Ta próbka dużo lepiej się ugina, jest bardziej elastyczna, ta jest dużo twardsza i sztywniejsza. Także każdy będzie miał jeszcze wybór, jaką pastę będzie chciał zrobić. To też bardzo dobrze się trzyma skóry, jest bardzo lekkie, więc wszystko, czego potrzebujemy. Możemy to szukać pod nazwą granulat korkowy. Jest kilka sklepów, które to oferują. No i mamy do wyboru naprawdę różne opcje. Od kilku milimetrów poprzez milimetr. I jest także dostępny jeszcze pył korkowy. Więc możliwości jest dużo. Możemy zrobić na tym przeróżne pasty o różnej granulacji. No i to by był główny składnik tej pasty. Drugim składnikiem, który nam będzie potrzebny, to jest klej. Do zrobienia tej pierwszej pasty z korkiem używam kleju wodnego Ecosar. No ogólnie to najbardziej mi się sprawdza. Lubię właśnie jak to jest tak porządnie wypełnione i to wypełnienie jest twarde. Tutaj wcześniej jeszcze zrobiłem taką próbkę. Nałożyłem to byle jak, żeby Wam pokazać, że to naprawdę dobrze się trzyma. Teraz ciężko to jest oderwać w ogóle, bo ta pierwsza warstwa dalej trzyma się skóry. Można ewentualnie po jakimś kawałeczku to odskubać. Także bardzo fajnie się to trzyma, jeśli chodzi o ten klej. Przy tym korku używałem kleju lateksowego, to jest naturalny lateks. Dostępny jest także na sklepach, gdzie jest ten granulat korkowy. No i to też fajnie się sprawdza. Ta pasta jest dużo bardziej elastyczna. Trochę słabiej się to trzyma skóry, ponieważ możemy odlepić jakby cały taki płat. No i to jest bardziej gumowate. No i jeśli chodzi jeszcze o ten klej, to na pewno dobrze wentylowane pomieszczenie. Nie wiem do końca, co tu jest z tym lateksem. Wydaje mi się, że to jest amoniak. No ale bardzo intensywnie pachnie. Nie jest to jakiś smród taki rozpuszczalnikowy. No ale jakbyśmy otworzyli z 10 puszek szprotek w oleju, więc jeśli ktoś lubi rybki, no to na pewno może mu to przypadnie do gustu. Ja bardziej preferuję jednak ten klej wodny Ecosar. Więc tutaj mamy dwie opcje, albo bardziej elastyczna, albo twardsza i bardziej stabilna. No i teraz przejdziemy do zrobienia jednej z tych past. Jak też przyjrzymy się tym próbkom, no to możemy zobaczyć, że w tej jest dużo więcej grubszego granulatu, a ta jest bardziej drobna. Więc to też od nas zależy, jaką pastę będziemy chcieli zrobić. Ja ogólnie preferuję więcej drobnego i trochę grubego tylko do wypełnienia. Ten granulat, który tutaj daję do słoika, ma 1 mm. Wrzucam tutaj ze 2 garście i dorzucam garść jeszcze grubego. Trochę to wymieszam. I dolewam teraz klej.
Musimy to porządnie teraz wymieszać. Odstawiam to na moment. I teraz nakładam trochę kleju i lekko przesmarowuję tą formę całą, do której będziemy nakładali ten korek. Przezroczysty słoik fajnie się sprawdza do mieszania, ponieważ mogę zobaczyć, czy na pewno wszystko wymieszałem i nic mi nie zostało na dole. Tak to wygląda. Dość równo da się to nałożyć i dość przyjemnie to się nakłada. No i teraz pozostaje nam tylko zostawić to do wyschnięcia. No schnie to dość długo. Zostawiam to zazwyczaj przynajmniej na kilka dni, w zależności jaka gruba warstwa to jest. Jeśli jest bardzo grube, no to nakładam to na kilka razy nawet. Tak będzie to wyglądało po wyschnięciu. Tak wygląda próbka na drugi dzień. Ogólnie ta opcja z klejem wodnym dużo bardziej mi odpowiada, ponieważ nakładając tą pastę na wgłębienia, zazwyczaj nakładam ją z lekką górką i na drugi dzień, jak to już jest trochę przeschnięte, to po prostu dociskam ten nadmiar, który jest. Dzięki temu też to wypełnienie mam bardziej zwarte, bardziej gęste i cała powierzchnia z wierzchu także mi się wyrównuje. To jest takie leciutko lepkie, ale nic z tego się nie odrywa, dlatego możemy to wszystko ładnie dognieść i ewentualne jakieś ubytki albo jakieś takie miejsca luźniejsze dopchnąć, żeby było porządnie wszystko wypełnione. To jeszcze sobie poschnie ze 2 dni i będzie gotowe. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!